Kiedy Państwo się poznali? Myśmy się zasadniczo poznali w 1946 roku, ale pobraliśmy się w 1948, bo ja 2 lata nie mogłam się zdecydować. I jak to wyglądało, to poznanie? A to poznanie to było ciekawe bardzo, ale nie wiem, czy to się nadaje. Proszę powiedzieć. No więc ja to opowiem, dobrze, bo ciebie trzeba schować na... Ja straciłam rodziców w czasie okupacji. Jak wojna wybuchła, miałam 10 lat i skończyłam 4 oddziały. Także jak wojna się skończyła, miałam 16 i 4 oddziały. Po wojnie w Polsce były specjalne szkoły dla dorosłych, gdzie w ciągu roku robiło się ich 2 klasy. Ale był problem, nie było gdzie mieszkać. Ja po wojnie znalazłam wujka i ciotkę, z którym urodziło się małe dziecko. I oni mnie do siebie, że tak powiem, wzięli, ale nie mieliśmy, cała nasza rodzinka nie miała gdzie mieszkać. Także znaleźliśmy jakieś mieszkanie w Ciechocinku, a to był letni domek i było małe dziecko, a ja miałam się uczyć. Więc jakaś koleżanka mojej cioci zgodziła się mnie wziąć do siebie do Łodzi, do swojego mieszkania, a reszta rodziny została w Częstochowie, w Ciechocinku. Ale z tym, że ciocia prosiła mnie, że jak jestem w mieście, że każdą osobę, którą spotkam, żebym się pytała o mieszkanie, bo zbliża się zima, a im tam w tym mieszkanku, w tym Ciechocinku jest strasznie zimno. I ja rzeczywiście zamieszkałam w Łodzi u tej koleżanki mojej cioci, i każdego, którego spotykałam po drodze, pytałam się o mieszkanie. Któregoś dnia przychodzę do organizacji sionistycznej, gdzie pracowała ta koleżanka, u której mieszkałam. Siedzi tam polski oficer, notabene bardzo przystojny, ale tu nie chodziło o to, tylko ja tak automatycznie, każdego się pytam, to jego też. Czy nie słyszał Pan przypadkiem o jakimś mieszkaniu dla małej rodziny? To on mówi tak, mam 2 pokoje, ładne mieszkanie, ale jest jeden warunek, musi się ze mną pobrać. Zażartowałem, a widzi Pan, nie wolno żartować. Od wtedy on przestał żartować, od wtedy on spoważniał. I to był naturalnie dowcip. Mój wujek znalazł mieszkanie dla naszej rodziny na tej samej ulicy, gdzie on mieszkał. I myśmy się potem przypadkowo jeszcze raz spotkali. On wsiadał do autobusu, a ja szłam do szkoły i pytam się go, co słychać. On mówi, że jedzie do Palestyny. Ja mu mówię, to z drogi napisz mi coś. On mówi, napiszę, ale nie pytał się, gdzie mieszkam. I wyjechał. Skończyło się. Ale nie wyjechał Pan do Palestyny? Nie dojechał do Palestyny, dlatego że dojechał do Rzymu i on prowadził nielegalnie grupę Żydów. To był 46 rok, zima, między 46 a 7. I on prowadził grupę młodzieży do Palestyny. On sam też chciał jechać, ale dostał wiadomość, że ojciec umarł i wrócił. Pan był oficerem wojska Polskiego. Rozumiem, że ludowego już wtedy, tak? Tak, to było ludowe. No. Po wojnie. I jak on dokładnie pełnił służbę? Jak to się stało, że potem tam Pan trafił do tych bojówek, znaczy nie bojówek, właśnie tej akcji samoobrony, tak? Ja kursy przechodziłem, także wiedziałem, jak robić, co znaczy, a kursy samoobrony to jeszcze przeszłem w czasie okupacji Polskiej Armii Ludowej. Ten czas nie wiedziałem, że ta polska armia się nazywa Polska Armia Ludowa. Wiedziałem, że to jest konspiracja. W czasie powstania się dowiedziałem, że to jest Polska Armia Ludowa. Ale to w ten czas właśnie jak ktoś z rewolwerem stoi, co się robi, gdzie się robi, jak zabrać jemu ten rewolwer. Są różne sposoby. Są efekty dobre. Także robiłem kursy. Ostre strzelanie robiłem w Krakowie pod domem. Ale to było jeszcze w czasie wojny, czy już po Cześć, wojnie? po wojnie. Pani jeszcze nie zrozumiała jednej rzeczy. Aha.
on jak wrócił, jak ojciec umarł, to on wrócił do Polski, bo matka została sama. On straciła 2 córki. W Treblince są jego 2 siostry. Także on wiedział, że mama została sama i grupa poszła dalej, a on wrócił do Polski i wtedy właśnie organizacje sionistyczne prosiły go ze względu na to, że w Polsce żeby były... kursy Hagana, to kursy obrony osobistej, w razie czego jak się na ulicy czy gdzieś człowiek Żyd, coś takiego, żeby wiedział, jak obronić się, żeby odebrać broń. Jak wyglądała ta sytuacja tuż po wojnie? Co groziło Żydom na polskich ulicach? Bardzo niebezpieczna. Po prostu wyrzucali typowych Żydów z wagonów. I pan uczył... Tak dalece, że ludzie z Łodzi do Warszawy jeździli autobusami, nie pociągiem. Było niebezpiecznie. Bo niebezpiecznie było. A były też różne pogromy, między innymi w Krakowie, w Dobrem. W Krakowie właśnie to jest... To jedna rzecz właśnie, nie wiem, czy to się nadaje do nagrania. Proszę mówić. Ale jest taka rzecz, że my na przykład jak jeździmy z tą młodzieżą do Polski, to staramy się trochę, że tak powiem, wybielić obraz Polaków, bo mnie Polacy ratowali, ja żyję dzięki Polakom. Polska rodzina składająca się z 3 osób, małżeństwo z 3-letnim dzieckiem narażała swoje życie dla obcej osoby, myśmy się w ogóle nie znali. Także my staramy się opowiadać o tym, że byli Polacy tacy i byli Polacy, jego 2 siostry zginęły przez Polaków, bo zostały nadane. Także był okres, że w Izraelu w ogóle Polska to był naród morderców. Do Polaków się więcej nienawidziło niż Niemców, bo wszystkie obozy były w Polsce, a nie w Niemczech. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jak my, że tak powiem, prowadzimy tą akcję obrony Polaków, to jest jeden argument, na który niestety nie mogę odpowiedzieć. Mówią w porządku, no to Polacy rzeczywiście nie byli mordercami, nie zabijali, nie ratowali, część ratowała, ale po wojnie, nigdzie nie było po wojnie takich, oprócz na Białorusi, zdaje się, i na Litwie, to ani we Francji, ani w innych, ani w Holandii nie było tego, że się Żydów zabijało po wojnie. I to jest niestety prawda. Dla kogo dokładnie pan robił te treningi samoobrony? Dla jakiejś organizacji? Dla organizacji sionistycznej, tak. Jak ona się nazywała? Hanar Hatsioni Ichud. I co? I ktoś z tamtej, pan był w To, kontakcie? tak, oni powiedzieli, co miałem robić, gdzie będzie kurs, gdzie robić kurs. To oni organizowali. Ja przyjeżdżałem i robiłem tę swoją Kogo pracę. pan szkolił? Co to byli za ludzie? Czy to byli mężczyźni, kobiety? Co znaczy? W sensie, I kobiety i mężczyźni. Czyli Nawet kobiety... jedną spotkaliśmy później w Izraelu, pamiętasz, z tą z przestrzelonym palcem. Tak. Kursy brali różni ludzie. To nie tylko kobiety, nie tylko mężczyźni, różni. I te kursy dawały pewnego rodzaju satysfakcję. I mam nawet zaświadczenia z Krakowa, że przeprowadziłem kurs obrony Hagany, jak to się nazywa, obrony osobistej. I przez to, i że wyniki były bardzo dobre, strzelanie stworzyłem. Tak, a jeśli chodzi o podejście oficerów nawet, ja byłem w tym okresie, kiedy był pogrom w Krakowie, ja byłem w wojsku w Krakowie, zupełnie oderwany w lotnictwie. Byłem szefem szkoły młodszych awiоспecjalistów. I przyszli do mnie, ja byłem jedyny, i przyszli do mnie 3 nowo oficerów, którzy przeszli kurs oficerski. I ja ich zapytałem, co tam było w powstaniu, tym, co byś mordowali Żydów. Panie poruczniku, widzieli, że napis jest Samuel Willenberg, porucznik. To, oni byli podporucznikami. I ja się pytałem ich,
Co tam było? Panie poruczniku, tam gdzie myśmy szli, tam nie bili, a potem to nie oglądali się. Tak, też było podejście zilzul, znaczy Lekceważenie. lekceważenie. Nawet ten żołnierz sam lekceważył. Ta nienawiść do Żydów nie wiadomo dlaczego była. Tak. Przepraszam, mąż mi jeszcze został zorganizowany do jeszcze jednej działalności po tym, jak wrócił z Rzymu, bo on dojechał z tą grupą do Rzymu tylko. Nie wiem, czy pani się orientuje, ale dużo Żydów w czasie okupacji, chcąc ratować swoje dzieci, umieszczała je u rodzin polskich. I te dzieci były jakieś takie wiadomości mizerne, że na tej wsi, czy w tym miasteczku jest prawdopodobnie żydowskie dziecko. I on dostawał adresy. Ze względu na to, że miał mundur, nie wyglądał na Żyda, także on mógł sobie względnie bezpiecznie podróżować i on jeździł i szukał te dzieci. On opowiada, że niejednokrotnie z bólem serca zabierał te dzieci od rodzin, które te dzieci pokochały i te dzieci kochały tych swoich domniemanych rodziców. Ale Jak to się odbywało? Dostawał pan jakiś adres konkretny? Nie. Gdzieś jechał? Jak to Ja pamiętam przykład klasyczny. akurat Koniecpol. Koniecpol, chłopiec żydowski. Niech pani szuka. Co ja robię? Wchodzę do knajpy, do restauracji, zamawiam ćwiartkę wódki, kiełbasę, ogórek i pytam się między innymi, czy tu się zostały dzieci poniemieckie? Patrzą na mnie jak na wariata. Gdzie tam w Koniecpolu były dzieci niemieckie? Nie zostały się. A żydowskie? A wie pan, że jeden to tak, to tutaj tak, to... I pokazuje tą drogę. I właśnie podeszłem tam przy kościele i jedzie chłopiec na koniu, tak, na oklap. I ja do niego mówię, słuchaj, nie wiem, intuicyjnie, ty jesteś Żydem, a co pan chce ode mnie? Bo ja jestem też Żydem, także już uspokój się. Gdzie, u kogo ty pracujesz? A u tego. Podejdziemy tam. Nie chciał ze mną wejść do gospodarza, odstawił konia, a ja weszłem do gospodarza i mówiłem mu, to, słuchaj, pracuje u ciebie Żyd. I ja chciałbym, żeby on, panie, jakby był Żydem, to on go nie, śmieszny. On wiedział dobrze. Nagle on się wstydził, czy coś w tym rodzaju. Ja wróciłem do niego, mówię, on by cię nie trzymał, jakbyś był Żydem. Tak powiedział, tak? To niech pan czeka na mnie na dworcu. I zawiozę mnie do jego... Był najstarszy. Najstarszy Miał chłopiec. kilkanaście lat już wtedy. Nie umiał pisać i czytać. Chodził na szkołę niedzielną, to tam się nie uczyli w ogóle pisać i czytać. A czy spotkał pan takie rodziny, w których te dzieci żydowskie były kochane, były traktowane jak członkowie rodzin? Tak, ale to dostawali za pieniądze za to. Za co? Ale byli Za to, tacy, że co nie chcieli oddać za pieniądze. Bo on dostawał pieniądze, jak szedł odebrać te Ja dzieci. miałem tutaj do organizacji. 250 000 zawsze. To był kawał forsy wtedy. I to jakby tyle kosztowało jedno dziecko, tak? Tak. Po prostu oni, te organizacje uważały, że tym Polakom się należy zapłata, bo jednak te dzieci były tam latami. Ale wiecie, dla mnie najbardziej wzruszające jest inne jego opowiadanie. On któregoś dnia dostał adres w Radomsku, to było? Tak. Że jakaś Żydówka urodziła dziecko u akuszerki, a w Radomsku jest kilka akuszerek i że ona została wysłana, a to dziecko, ta położna akuszerka przyjęła je do siebie. Że ta Żydówka zostawiła jej pieniądze i prosiła, żeby to dziecko, te niemowlę ratowała. I jemu mówił, że to jest u jednej z akuszerek. Która? On przyjeżdża do Radomska i on się pyta tam, gdzie było getto w Radomsku i szukał akuszerki, która była najbliżej getta.
I rzeczywiście trafił do tej akuszerki. Schodami, co? I otwiera mu ta akuszerka drzwi i on jej mówi, że ja wiem, że w tym i w tym roku Żydówka bogata Urodziła u zostawiła ci- ciebie, co jest z tym małym. Wynocha! Wyrzuciła mnie z mieszkania. Ale ja rozmawiam głośno. Teraz ja nie mogę, bo jestem w ogóle ochrypnięty. Jak wysokim On głosem. bardzo głośno zawsze mówi. I to mi dobrze dodawało, bo nagle jak schodzę po tych schodach lakierowanych, jak teraz pamiętam, i tam stoi taki onowy, który palcem miał takie do Taki trochę nienormalny. to mówi. I ja, to on ten słyszał, to mówi, panie, to była zima. I jak się urodziła, to kazała mi to ścierwo wyrzucić. Ta akuszerka. Ta akuszerka. To gdzie miałem wyrzucić? To poszedłem na cmentarz i tam przy wejściu to położyłem. Tymczasem okazało się, że weszedł tam grabarz, który nie miał dzieci i zaczął się opiekować tym dzieckiem. I to dziecko już miało kilka lat, jak on przyszedł. Tak, i ja w nich wziąłem, jechałem, przyrzekłem jej, że dostanie dużo pieniędzy. Oni też I ona bardzo się się zgodzi- zastanawiali, chociaż to byli biedni ludzie, ale Ale mąż mówi, że oni Długo nie walczyli. chcieli, z sobą walczyli, bo jednak schuma była duża. Ja nie chciałem im dać sam. Ja mówię, dadzą więcej u nas w organizacji. I tak ich zabrałem. Ona, ta kobieta, pojechała razem z tym dzieckiem do Łodzi i I tak on mu opowiada, że on czasem naprawdę z bólem serca z bólem zabierał serca te- odbierałem. On był u jakiegoś weterynarza, który tam w żaden sposób i on go tego dziecka nie zabrał. Bo oni tak się, on go próbował... Oni tak kochali dziecko jak swoje. I to zrozumiałe. On czasem tym dzieciom wyświadczał krzywdę, bo one trafiały z kochającego domu do domu Do sierot. domu sierot. Rozumiem, żydowskiego domu się Tak. A ten dom sierot był na bardzo wysokim poziomie, Albo. ale to jednak nie jest to samo. A w Izraelu to byli w kibucu i tak dalej. Później już im było dobrze, bo później ich wysyłali do kibuców, do Izraela. Rozumiem. To się z tego, co Państwo mówią, układa taki, no, że jakby Polacy tak różnie się zachowywali. Różnie się w zachowywali. czasie tej wojny. A jakby Pan mógł opowiedzieć, co się stało dokładnie z Pana siostrami? Z moimi siostrami się stało w 1942 roku. Myśmy wyjechali, uciekliśmy z Opatowa, ze względu na to, że już opowiadali o wysiedleniach. I myśmy pojechali do Częstochowy, gdzie moja mama miała koleżankę, protestantkę, którą przyjechali z Baku razem. I ona miała rodzinę w Częstochowie. Że ona I- była, matka była Rosjanką, wie Pani. Tak, to wiem. Mhm. I ona znalazła mieszkanie pod Jasną Górą, pokój u rodziny. I jak tylko dostaliśmy ten pokój, to mama ze mną pojechała z powrotem jeszcze do Opatowa, cokolwiek wziąć. Myśmy tak na wariata uciekli. I rzeczywiście wzięliśmy te elementarne rzeczy z sobą i wracając, jeszcze kupiliśmy czekoladę dla małych, dla Tamary. Miałem dwie siostry, Tamarę i Ita. I wracamy tam, pukamy, ta pani otwiera nam, uchyla drzwi i mówi, panie, to były Żydówki, policja je zabrała. I nagle, mów dalej. Stracił dwie siostry. Zrozumiał, że to jest koniec, bo wiadomo było, że jak je aresztowali, to dalej on jeszcze nie orientował się dokładnie, że gdzie trafił, ale wiadomo było, że to już jest. Nie ma. I on właśnie z mamą został w tej Częstochowie, we dwójkę płakali. I Mama kazała mi on uciec później znalazł w Treblince, znalazł ubrankę. ubranko. Swojej siostry, tak? Tak, Bo I mama, co to było za ubranko? mama miała, przepraszam, paletko. I Do, on został to.
Bo on się przy tym zawsze bardzo wzruszał. Nawet jak jeździmy z młodzieżą i on opowiadał, jak był młodszy, to zawsze prosił, żeby tą część ja opada. Jego młodsza siostra miała 3 lata, jak wybuchła wojna. I rosła. Miała już 6 lat w 1942 roku. Paletko miała beżowe, którego trzeba było podłużyć i mankiety w rękawach i na dole. I mama nie miała takiego samego materiału, to doszywała ciągle pasy z różnych zielone, krzyczący zieleń, krzycząca zieleń, tak jakby z kanapy, wie pani, wycięte, pluszowe, takie zupełnie inny materiał. Także jak on zobaczył te palotko z tymi łatami takimi kolorowymi. To wyciągnąłem, to zorientowałem, że to moje siostrzyczki. I wtedy zorientował się, że to I tam pod nią była moja siostrzyczki spódniczka starszej siostry. Starsza miała 24 lata. One zginęły w Treblince? Słucham? Z więzienia w Częstochowie je przewieźli. Przewieźli do Treblinki. I to już właśnie, one miały aryjskie papiery, nie wyglądały na Żydówki. Ta mała była blondynką, starsza była ciemna, ale obydwie mówiły dobrze po polsku, bo u nich w domu się nie mówiło inaczej. Ale niestety ktoś się zadenuncjował. Niemcy nie poznawali Żydów na ulicy. Nie wiem, jakim by był wyglądem. Niemiec nie wiedział, czy to jest Żyd, czy to jest Polak. Nie rozróżniał. Natomiast Polak rozróżniał z miejsca. Wiedział, że to jest Żyd, a nie jest Polak. A wtedy po powstaniu w Treblince, kiedy pan uciekł, Tak. To pomogli panu Polacy. Co to byli za ludzie? Wólka Nadburzna, doszłem do Bugu i tam to byli ludzie, którzy przewozili ludzi z granicy, była na Bugu kiedyś. Tam granica była pomiędzy Niemcami a Rosjanami, a potem pomiędzy Niemcami i Niemcami. Granica została się. Także na drogę na Prusy to była zamknięta droga. I oni właśnie przeszmuglowywali tych ludzi. I ci ludzie nie wydawali ludzi. To jest zupełnie inny element, nie rolnik, nie chłop, tylko człowiek przyszedł, zapłacił, przewieźli go. Ale on przyszedł do niego, przepraszam, gdyby pani wzięła film, który zrobił o nim 20 kilka lat temu, Nekanda Trepka. Widziała tak. pani ten film, Ostatni Świadek? Tak. On wtedy nazwał go Ostatni Świadek, chociaż wtedy jeszcze było Tak. 17 Żydów w tym samym Izraelu, którzy przeżyli Treblinkę. Ale w tym filmie on pokazuje jego ucieczkę z Treblinki i spotkania z ludźmi, którzy jemu pomagali. I tam jest właśnie ten, o czym mój mąż teraz opowiada, tam jest piękna scena, jak on po 50 latach, nie widziała pani tego filmu? Niestety nie zdążyłam, czytałam książkę. On do niego przyszedł, był ranny w nogę, bo on jak uciekał z Treblinki, to został... Myślałem, że dostałem kulę po Zostaw go, mów, troszkę odpocznie. To nie była kula, tylko to była część tych zapor. Kawałek żelaza, odłamek, kula wpadła tam i tu odłamek mnie ranił. W każdym razie on miał całą nogę zakrwawioną, miał ranę i trafił właśnie do tego Polaka, tam o którym on opowiada, do tej Wólki Nadbrzeżnej. Zlikwidowana została. I ten Polak, jak on mu powiedział, jestem ranny, i to on powiedział, poczekaj chwilę, i przyniósł mu na łyżeczce od herbaty kilka kropli jodyny. Wtedy nie było nic innego. I mu zaopatrzył tą nogę. Teraz po 50 latach z ekipą telewizyjną on pamiętał, w którym miejscu Ja to mam było. dobry, ja jestem mierniczy. Ja mam dobrą pamięć wzrokową. Terenową. On przychodzi... Trafił pan, tak? Do tego... Dotrafiłem, bo On to był trafił ostatni do tego dom domu. w górze rzeki. A Trepka prosił go, że
nic nie wchodź jeszcze, my nastawimy tą całą aparaturę i będziemy filmować. I on, proszę ciebie, wchodzi tam do tamtego, tamtemu otwiera drzwi i on zaczyna, 50 lat temu ja uciekłem z Treblinki i tamten kończy, tak, i byłeś ranny w nogę. I przeszłeś tą I ja ci przyniosłem w łyżeczce kilka kropel jodyny. I przeszedłeś tą kładkę, bo tam taka, to był tak, dom troszeczkę wyżej stał, Bóg, dom wyżej i z drugiej strony tutaj kładka wilgotna, bo tam woda była, która szła za wyższą górką i tam były szuwary, wie pani, specjalne. On potem jak go opatrzył, powiedział mu, gdzie ma się schować. I tam ja przespałem. Ale to najlepsze sobie. jest, że jak on nawzajem sobie przypominają te przeżycia i w pewnej chwili on go obejmuje i mówi do niego, ty żyjesz, w życiu bym nie wierzył, że ty zostaniesz przeżyty. Ale skąd? I się we dwójkę obejmują i idą właśnie w to miejsce, gdzie on spędził tą noc. To jest tak kapitalna scena, taka prawdziwa. A ta dziewczyna, która dała panu pieniądze na To bilet? już dalej, po 4 dniach, to była w sklepie z Kolimów, wioska, z Kolimów. Tak, skąd? Niedaleko Kostki. Kostki, stacja Kostki była, jak dzisiaj w ogóle nie ma tej linii, zlikwidowana, Siedlce Małkinia. I tam właśnie weszłem do sklepu spożywczego, młoda dziewczyna była tam, czekałem aż chłopcy wyszli, tam było paru. I ona mówi, może co chcesz? Tam wiem, poprosił tylko szklankę wody. To mnie poczęstowała szklanką wody, czystą. I nagle ona powiedziała, tu byli wczoraj, szukali, chcieli zabić jakiegoś krewnego, bo nie miał włosów, a jest nienormalny. To sołtys musiał zatwierdzić, że to jest tutejszy. Szukali tych ludzi, którzy Tak, uciekli z Treblinki, tak. I ja pytałem się, tu jest pociąg, tak, o który jest pociąg, o 5 z rana, ile kosztuje bilet. Nie miałem pieniędzy. Miałeś 100 Miałem dolarów. 100 dolarów, ale nie mogłem wyciągnąć 100 dolarów, pokazać jej. To nagle ona daje mi 20 złotych. Tak, jak dostałem 20 złotych, to ja liczyłem jeszcze przed 10 miesiącami te ceny. A to wojna jest, przecież ceny są zupełnie inne. Skaczą, bardzo skaczały w górę. To ja do niej mówię, to świetnie, to pani mi da, to mi jeszcze starczy 15 papierosów, bo 5 złotych ma być bilet, to ci się nie zostanie na bilet. Zapakowała 15 papierosów, zapałki dała mi i poszedłem dalej i przespałem się w stogach, dziesiątkach takich, tam jeszcze były te stogi. Dzisiaj nawet nie ma tego, nie ma gdzie się położyć, kawałki. Teraz nie byłoby się gdzie schować. Nie chce się napić go? Nie, dziękuję. I co? I dojechał pan do Siedlec? I pojechałem do Siedlec, kobietę, która przyjechała z kiełbasą czy z mięsem. Się bał dojść do kasy. To ja doszłem do niej, daj pani, ja będę nosić, a pani kupi mi bilet. W porządku. Kupiła, dojechałem do Siedlec i w tym samym dniu byłem w Rembertowie. Cała historia. A pani historia, pani mówiła, że była rodzina, która pani pomogła. Jak pani trafiła do tej rodziny? U mnie to w ogóle było to nie od razu ja doszłam do tej rodziny. Ja najpierw, jak ja przeskoczyłam przez mur, nie wiem, czy pani się orientuje, jak to wyglądało. Pani była w Pani jakim getcie? czytała moją książkę? Nie, niestety nie zdążyłam. Jakim była pani getcie? Znaczy, w jakim byłam? W którym była pani getcie? Ja byłam tam, gdzie byli szczotkarze, to był na Świętokrzyskiej, na Świętojarskiej, przepraszam. Tam, gdzie jest teraz ambasada chińska. To jest, myśmy przed wojną mieszkali na Franciszkańskiej, to była żydowska dzielnica.
Także jak w getcie powstały tak zwane szopy, to trzeba było dawać łapówkę, żeby dostać się do pracy, bo wierzyliśmy, że dzięki temu zostaniemy w Warszawie, a nie wyślą nas do pracy gdzieś indziej, bo nie wierzyło się jeszcze wtedy o tym, że Niemcy wysyłają na zagładę. Myślało się, że raczej do pracy. Nieważne, w każdym razie stamtąd miesiąc przed powstaniem w getcie warszawskim w marcu udało się przekupić, byli tacy szmuglerzy, którzy współpracowali, Żydzi i Polacy. W getcie dostawiało się drabinę, bo w getcie Niemców nie było. Także ja mogłam wejść na mur na drabinie, a po paryskiej stronie był Polak, który sprawdzał, czy nie ma żandarma wzdłuż muru. Jak jego nie było, to ja wskoczyłam, złapali mnie i od razu umieścili mnie gdzieś po drugiej stronie ulicy domu i stamtąd, dzięki temu, że moi rodzice mieli stosunki handlowe z Polakami, to jeden z naszych znajomych odebrał mnie i umieścił mnie w Rembertowie najpierw u Polaka, który bardzo dobrze mnie traktował i zdawało mi się, że jestem w niebie, ale okazało się, że on jest szantażystą. Moją ciotkę na ulicy ktoś szantażował i widziała, że on jest, że mój gospodarz stoi w kącie i tak jak gdyby mu wskazał, do kogo ma dojść, że kto jest Żydem. Ja stamtąd uciekłam i dostałam się do tej rodziny właśnie Majewskich. To była rodzina tramwajarzy, która miała małżeństwo z 3-letnim dzieckiem, jeden pokój z kuchnią. I tam byłam do powstania warszawskiego. Pani z tymi ludźmi potem po wojnie była w kontakcie? My jesteśmy cały czas w kontakcie. Wczoraj oni też byli nawet na tym pokazie jego filmu. A czy oni są oznaczeni tytułem? Słucham, czy ona już nie żyje, rodzice nie żyją, Mhm. ale było, ja zajmowałam się 3-letnim synkiem, miał wtedy 3 lata, także rodzice chodzili do pracy, a ja się nim zajmowałam. On do dzisiejszego dnia ma do mnie żal, że go źle wychowałam. A w czasie powstania warszawskiego urodził się drugi, ale mnie zabrano. 18 sierpnia ja zostałam wysłana do Niemiec. Były łapanki, ale jako Polka. Jako Polka. Rozumiem. Czy Państwo po wojnie, jak się poznali, czy Państwo sobie wtedy opowiedzieli swoje historie? Jasne. My tym żyjemy. My tym żyjemy. Moja córka właśnie, jak ją prowadzono wywiad z telewizji szwedzkiej, przyjechali jeszcze, wtedy była studentką, to ją pytano, jaki jest twój stosunek, jak wpłynęła zagłada na drugie pokolenie. Ona powiedziała, niedobrze, żeście wybrali właśnie mnie, bo ja urodziłam się w zagładzie. W naszym domu na śniadanie, na obiad i na kolację mówiło się o zagładzie. I babcia, bo jego mama była razem z nami, i moi rodzice ciągle mi mówili, a tu dzieci w getcie nie miały co jeść, a dlaczego ty się krzywisz na to? Powinnaś być szczęśliwa, że masz dom, że masz... Także i ciągle się jej opadało o wszystkim. A w 1948 roku Państwo wzięli ślub. To był ślub cywilny czy religijny? To były dwa śluby. To był jego mama, która właściwie nie była Żydówką, bo przeszła na judaizm, ale urodziła się jako prawosławna. Jego mama ze względu na ojca, który był, że tak też nie był religijny, ale był taki tradycyjny, uważała, że jego ojciec by był bardzo nieszczęśliwy, gdybyśmy się nie wzięli ślubu religijnego. I ten ślub religijny był w okropnych warunkach, bo wtedy to było w Łodzi, po wojnie, w brudnym takim pokoju, to nawet nie była synagoga, to nic nie było. I on... Ale co, był rabin? To był rabin, brudny rabin. I ten rabin na niego spojrzał
I mówi, skąd Skąd ja ja- wiem, że ty jesteś Żydem? To on mówi, a jaki goj w takim Brudzie dał bierze ślub. To powiedział, masz rację. I dał mu ślub. Nie A sprawdzano. Nie A stwierdził. później mieliśmy ślub cywilny. Nie, najpierw ślub cywilny. Słuchaj, najpierw? Najpierw A ślub to najpierw. To też była problem. Nam to nie szło z tym ślubem, to nam się nie... Bozia widocznie chciała mnie ostrzec. Co ja Bozia. tutaj dostaję za skarb. On nie wierzy w Boga, ja wierzę. Ślub cywilny, Pan nie wierzy, bo przed wojną pan nie wierzył, czy to co... Ja pan- wiem, ja wierzyłem Boga przed w wojną. Srebrenicy przez... Tak, jako Bóg, jako nietradycyjnie chodziliśmy na święta wielkie do synagogi czy do bożnicy, ale ten Bóg był zawsze mistyczny, nienamacalny. To nie tak jak, przepraszam, to nie tak jak w katolicyzmie, ten Bóg jest namacalny. No jest ciało, tak? Chrystusa Tak, jest... Syn Boży bez dyskusji, czego u Żydów nie ma. Wszystko w książkę, że Bóg był, że Bóg stworzył i tak dalej, i tak dalej. Nie ma postaci Jego. A wtedy w Treblince to się stało, że pan przestał... Zupełnie przestałem wierzyć. Kompletnie. Dla mnie religia, nieważna jaka, to jest absurd. Potem ja jeszcze w dodatku czytałem, potem literaturę miałem różną, także ja się upewniłem co do tego, że Przepraszam. jestem. Nie wiem, czy to jest dla telewizji. Nasza telewizja zrobiła film o nim i o jeszcze jednym, bo kiedyś 2 lata temu, 3 lata temu był jeszcze jeden. I on opowiada w Treblince o tym, że przestał wierzyć w Boga w Treblince. I ten drugi opowiada też, mówi, ja też nie wierzę w Boga więcej. Bo jak ja mogę wierzyć w Boga, jak przychodzi do mnie Niemiec, który ma na klamrze napis Gott mit uns, Bóg z nami. I ten Niemiec zabija niemowlęta. On mówi, to jak można wierzyć w Boga? Ale pani wierzy. Jak pani wierzy? Ja ci powiem, ja na wszelki wypadek. Ja nie jestem wierzącą za bardzo, ale ja jednak wierzę, że coś tym wszystkim musi kierować. To nie jest możliwe, że wszystko się dzieje. Nie wiem, czy to jest Bóg, czy to jest coś innego. Mnie też ten Bóg skrzywdził mnie, bo ja straciłam rodziców, będąc jeszcze dzieckiem. Ale z drugiej strony to później moje życie potoczyło się dosyć szczęśliwie. Ja napotykałam na ogół na szlachetnych ludzi, nie mogę powiedzieć, że mnie ktoś krzywdził. I życie mi się ułożyło też dosyć różowo. On mi się udał, mam udaną córkę, mam udane wnuki, no to dlaczego ja nie? Ja z nim wojny nie prowadzę, ale on prowadzi. I jemu powiedział kiedyś jeden nabożny Żyd, co mi się bardzo podobało. W Treblince dochodzi do niego grupa nabożnych Żydów, bo na ogół nabożni Żydzi nie jeżdżą do Treblinki. Ortodoksi nie jadą. To jest Ci różnica. bardzo nabożni. Nabożni, to znaczy ci ortodoksi z tymi z kapeluszami i tak dalej, to nie jadą. Nie mają odpowiedzi. I taki jeden To, nabożny bo się pytaj, gdzie był Bóg? Gdzie był twój Bóg? Oni jadą do sadyków. Do Sadyków jadą, groby na Ukrainę tam, do tych. I co, i podchodzi I ta tej- grupa? I Aha. my akurat jesteśmy z grupą Francuzów, którzy nakręcają film. I prosili, żeby jemu nie przeszkadzać. A jak my przyjeżdżamy do Treblinki, a on jest ostatni, to jak są tam grupy, to chcą, żeby przynajmniej kilka słów opowiedział. Ja ich wszystkich odsuwałam, bo wiedziałam, że ci Francuzi się spieszą i chcą jak najszybciej skończyć nakręcanie filmu. I dochodzi taki właśnie religijny Żyd, mówi, tylko 2 słowa niech on opowie. To mówię, nie zbliżaj się do niego, bo on jest alergiczny na Boga, on z Bogiem ciągle wojuje, on nie wierzy w Boga. To na to mi odpowiada religijny Żyd, on z Bogiem wojuje,
On z nim dyskutuje, to on jest wierzącym Żydem, bo jakby nie wierzył w Boga, to by się z nim nie kłócił. Mądra odpowiedź. Tak, tak. Dosyć późno pan się zajął sztuką i rzeźbą. Tak. I w którym momencie pan postanowił, że będzie pan rzeźbił scenę z Treblinki? Jak ja poszedłem na Uniwersytet Wieku III, to tak u nas się inaczej trochę nazywa, ale to jest mniej więcej to samo. Poszedłem na kurs sztuki, historia sztuki. Zacznij od rzeźb od razu. I rzeźby nie brałem, zacząłem malować. I potem widziałem, że jest fakulta rzeźbiarska. To przeszedłem. To mi dali kawałek rzeźby jakiejś, żebym zrobił to samo, co to jest. To szybko zrobiłem, to proszę. To on tak patrzy, to bardzo dobrze. Bo niektóre to z centymetrem, wie pani, mierzyli tą rękę, żeby była dokładna według tego. Ja na oko i to wszystko było dokładne. To i w pewnej chwili ja widzę, że to jest nie to, co ja szukam. I jak doszłem, pierwszą rzeźbę to był Scheissmeister. To jest Żyd, więzień, który został mianowany, żeby pilnował ubikacji, żeby nie dłużej być jak 1,5 minuty tam więzień nie mógł więcej być. I miał na sobie ubranie Chazena takiego z Górznicy, z czapką, z kową taką specjalną, czapką. I on bat miał i on był postacią tą tragiczną, bo on krzyczał do nieba. Tylko kogo? Jak zrobiłem, że on krzyczy do Boga. On krzyczy do niebieskiego nieba polskiego, nie do Boga. Boga tam nie było w Treblince. Nie mógł być. Nie mógł być. Sala jest potrzebna za 5 minut. Dobrze, już kończymy. Skończmy może jeszcze o tych rzeźbach, dobrze? Mnie bardzo poruszyła ta rzeźba dziewczyny, która ma w zasadzie połowę. Tak. To była osoba, którą pan Tak, strzelił? słucham? Czy to była osoba, którą pan strzelił? Nie. Ja Ja specjalnie. przepraszam, bo 18 stycznia, to był 18 styczeń, z getta Daj mi warszawskiego chusteczkę. przyszedł duży transport. O, tam są takie. O, co? Dziękuję. On na ogół nie był fryzjerem w Treblince, ale wtedy był bardzo duży transport i oni zmobilizowali dodatkowych ludzi. I on akurat natrafił między innymi na tą dziewczynkę. Nagle ona wyszła z pokoju, gdzie kobiety się rozbierały, gdzie ich wszystkie ubrania były. I to wszystko parowało, bo to była zima. Także ona tak wyszła jakby za mgły przez te drzwi i usiadła na takim stołku podłużnym. I nie wiem, co zaczęła mówić. Jak długo to trwa? Bo już w Giecie Bo wiadomo w Giecie wiadomo było, dokąd 18 jadą. To stycznia. 18. Tutaj powiedziałem tam parę minut. Potem powiedziała nazwisko swoje. Ruth Dorfman. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam. Chociaż mam bardzo słabą pamięć do nazwisk. I tak obcinałem jej te włosy. To się obcinało normalnie, kawałek. Tu na rzeźbie ja zrobiłem, jakby była wygolona. Ja dałem akcent, że brało się włosy na... Później on się dowiedział, że włosy, które ścinali kobietom, im służyły do materaców do łodzi podwodnych. podwodnych. Bo włos nie przyjmował wody, wilgoci.
Także i to jest dla niej, ta dziewczyna jest tą postacią, która pokazuje ten cynizm w morderstwie. Wszystko zostało wykorzystane. Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, dobrze? Bo wiem, że Państwo się spieszą, a ten tata, który rozwiązuje, on chyba sznuruje czy rozwiązuje buty? Rozwiązuje buty, pomaga mu zdjąć Dla buty, mnie to jest najbardziej wzruszająca rzeźba. żeby wejść potem do gazu. Tak. Bo wszyscy musieli się rozebrać, tak? Rozebrać, tak. Też postać tragiczna. To jest właściwie moment, kiedy jemu ocalili życie. Bo jemu, jak on przyszedł i przynosili te sznurki, czy te sznurki to były, Żeby do pary przywiązać buty, to ten, który mu dawał te sznurki, to powiedział mu, powiedz, że jesteś Nie, bo on murarzem. był znajoma morda, ale nie wiedziałem Poznał skąd. go. Skąd? By znajoma, coś nie obcy. To w pewnej chwili się zapytałem, skąd ty jesteś? To odpowiedź była, skąd ty jesteś? Częstochowa, ja mówię, Warszawa, Częstochowa. Częstochowa? Jak się nazywa? Samek Wineberg. Powiedz, że jesteś murarz. Mówię, powiedz, że jesteś murarz. A I murarzy odeszedł. nie było, to nie był żydowski zawód przed wojną. Także Niemcy potrzebowali murarzy i dzięki temu całe 6 000, które z nim przyjechało do Treblinki, poszło Poszło do do- gazu, a on Ja się jeden zostałem został przy jeden. życiu.